Cześć, tu Marek. I Weronika. Dzisiaj chcemy Wam opowiedzieć o Indonezji, która była pierwszym punktem naszej podróży dookoła świata. Dobrze, ale na początku opowiedzmy, jak do tego doszło i dlaczego zaczęliśmy od Indonezji. Więc ja, planując naszą podróż, jakby wiedziałam, że będziemy za granicą około 6 miesięcy, więc musiałam wybierać takie kraje, w których jakby była najlepsza pogoda w danym miesiącu, więc zaczęłam, pierwsze co robiłam, to sprawdzałam, w jakim kraju kiedy wypada pora deszczowa i kiedy jakby jest najlepszy czas, żeby właśnie do niego pojechać. No i padło na to, że jakby wrzesień i Indonezja to będzie dobre połączenie i pogoda tam będzie sprzyjająca, jeszcze nie będzie padać, będzie ciepło, ale już będzie też trochę mniej turystów, więc jakby Indonezja Była dobrym punktem na start. Jeszcze musicie wiedzieć o tym, że tak naprawdę to Weronika planowała całą tą podróż, konsultowała ze mną, czy mi się to podoba, czy nie, ale większość miejsc była znajdywana i wyszukiwana i wymyślona przez Weronikę. Ale od czego się zaczyna każdą podróż? Od zakupu biletów. Obserwowaliśmy ceny biletów, szukaliśmy jakiejś najbardziej optymalnej opcji. Wyszło nam, że najtaniej będzie dla nas wylot z Pragi, nawet z noclegiem z Pragi bardziej nam się to opłacało niż wylot na przykład z Warszawy. Bilety kupiliśmy chyba w styczniu. Tak, w styczniu, prawie pół roku przed podróżą. I te ceny się za bardzo nam nie zmieniły, jak patrzyliśmy w okolicach sierpnia, września, te ceny były bardzo, bardzo podobne, więc nie wiem, czy coś ugraliśmy na tym, że mieliśmy bilety wcześniej, ale ja się bardzo cieszyłem, że kupiliśmy bilety w jedną stronę. Tak, więc trzeba było zacząć powolutku się pakować, łapać ten cały koncept. No ja już byłem doświadczonym podróżnikiem, który podróżował autostopem z plecakiem po Europie, więc wiedziałem, że ja się spakuję do plecaka bez problemu. Musiałem na to namówić Weronikę, co było procesem dosyć bolesnym. I może teraz, Weroniczko, opowiedz, jak to wyglądało z twojej perspektywy, przede wszystkim perspektywy kobiety. No, dla mnie pakowanie się do plecaka na pół roku to było coś strasznego. Jak kupiliśmy sobie te plecaki. Tutaj muszę dodać, to były plecaki mniej więcej 60 litrów. Moje założenie było takie, że mamy mieć tam maksymalnie po 10 kilo. No po to, żeby nie dźwigać tego, żebyśmy mogli z nimi gdzieś chodzić i żebyśmy mogli jeszcze coś tam ewentualnie dopakować w trakcie. Tak, i jak zaczęłam sobie szykować rzeczy, które muszę zabrać, wszystko sobie poukładałam w kubeczkach elegancko na łóżku. No i tak nawet jak sobie to naszykowałam, to tak stwierdziłam, ale w sumie mam mało rzeczy, powinnam się spakować na luzie do tego plecaka. Mija pół godziny i nie płacz. Pakując rzeczy do plecaka, nie spakowałam nawet połowy tego, co sobie naszykowałam na łóżku, a jakby do plecaka już się nic nie mieściło. I była jedna wielka rozpacz, że Matko Święta, jak ja mam się spakować na pół roku w tak mały plecak i jak ja mam zabrać tak mało rzeczy na tak długi okres czasu. I był płacz i lament, że nie, że w ogóle to się nie da tak spakować, ale... I tutaj była potrzebna interwencja i pokazałem Weronice, że wystarczą jej 4 koszulki, 2 sukienki, 2 stroje kąpielowe i podstawowe kosmetyki. Jeżeli czegoś nam będzie faktycznie brakować, to możemy zawsze coś dokupić. No ja jej pokazałem, ja wziąłem kilka koszulek, jedne długie spodnie chyba wzięliśmy każdy z nas miał po kurtce puchowej, takiej malutkiej. I się udało w końcu, prawda? Tak, ja zrobiłam jeszcze raz sortowanie swoich rzeczy, poodrzucałam jeszcze to, co jakby było niekoniecznie bardzo mi potrzebne, no i się udało spakować do tego plecaka. Mój plecak wyszło, że waży około 11 kilo, później nawet ważył czasami 10-9. Tak, na tych wagach w lotniskach. Więc wcale nie tak dużo. Oczywiście podczas podróży się okazało, że jeszcze bym mniej potrzebowała, bo oprócz stroi kąpielowych
japonek i jakichś plażowych narzutek, nic więcej mi do szczęścia nie było potrzebne, ale każdy ciuch, który z sobą zabrałam, był wykorzystany, także nie dźwigałam na marne. Tak, więc w sumie nasz bagaż wyglądał tak, że każdy z nas miał plecak taki 60 litrów, mniej więcej 10 kilo, plus ja miałem dodatkowy plecak, który miałem całą elektronikę, czyli 2 laptopy, drona, powerbanki. Mieliśmy iPada? I iPada. No i czasem wychodziło, że ta moja elektronika ważyła więcej niż Weroniki bagaż. Tak, niż mój rejestrowany. Jeszcze mieliśmy taki jeden patencik a propos pakowania. Także w swoim bagażu podręcznym mieliśmy najważniejsze leki i taki komplet bielizna, koszulka, strój kąpielowy swoje, plus ja miałam Marka, Marek miał mój taki komplecik na wypadek właśnie jakby się gdzieś bagaż na lotnisku nam zagubił, ten rejestrowany. Tak, warto to mieć. Polecam, sprawdza się, jak będziecie odpowiednio sprytni, to wasz partner będzie miał więcej do noszenia niż wy. Z rzeczy, które warto zabrać, może z podstawowych kosmetyków, które na pewno mogę polecić Aun. Aun to jest taki, ja na to mówię, taki kamyk z apteki, taki rodzaj antyperspirantu chyba. Działa się to tak, że po prysznicu jeszcze na mokre pachy 2 maźnięcia i naprawdę ja używam tego od może na to 10 lat. Sprawdza mi się doskonale. Nie wiem, Berlinka, możesz potwierdzić, czy on działa? Działa. Tak, więc jest bardzo, bardzo wydajny. Chyba starczy ponad rok. I on jedynie czasem on potrafi pęknąć i być takim ostrym, bo to jest dalej w formie takiego kryształu, tak? Chyba mamy tak to powiedzieć. To na pewno polecamy nawet kupić to sobie, przetestować w życiu codziennym. Jest to bezzapachowe. To jest pierwsza polecajka. Druga polecajka, o której ja niestety dowiedziałem się o tym po naszym tripie, czyli istnieje coś takiego jak szampon w kostce. Tutaj przepraszam panie, jeżeli jest to dla was oczywistością, dla mnie nie było, ale wydaje mi się, że szampon w kostce to jest chyba coś genialnego. Dodatkowo na pewno jakieś zabezpieczenie przed komarami. Weronika dostała polecajkę od naszego kolegi, którego teraz pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy Bartusia i Tatianę, którzy polecili nam właśnie spray, taki balsam w sprayu, który się nazywa Guard. On jest w takiej srebrnej jakby buteleczce, takim z atomizerem, który rozpyla się nad ciało i trzeba to no jak balsam po prostu wmasować w skórę. Ma bardzo przyjemny zapach, więc się to dobrze nosi. Człowiek się nie czuje, że jest spryskany czymś na komary, bo po prostu czuć to z daleka, tylko no to ma taki delikatny zapach. Więc jak sobie wpiszecie w wyszukiwarkę Guard na komar, to na pewno znajdziecie ten produkt. Tak, ja też to mogę polecić ze swojej perspektywy. Nanosi się to jak krem do opalania, coś takiego, więc jak najbardziej przy tym sumieniem tutaj leci polecajka tego produktu. Jeśli chodzi o elektronikę, którą braliśmy ze sobą, to każdy z nas miał swojego powerbanka, swoje kabelki do swoich telefonów, mieliśmy zapasowy kabelek, mieliśmy przejściówki, w sumie tak naprawdę jedną przejściówkę taką uniwersalną na wszystkie możliwe gniazdka i to chyba tyle. No i co, jeszcze był dron? iPad i twoje laptopy do pracy. Jeszcze, właśnie, bo musicie wiedzieć, że przez większą część naszego tripa byłem tak naprawdę w pracy, ponieważ mogę pracować zdalnie i ja dodatkowo miałem taki mobilny router modem, do którego mogę wkładać karty SIM i do tego modemu jeszcze dodatkowo miałem antenę GSM, która była wielkości powiedzmy kartki A4 z dosyć długim kablem, więc były sytuacje, że naklejałem tą antenę na jakąś szybę w hotelu czy coś, żeby mieć dodatkowo zasięg GSM, ponieważ z Wi-Fi bywało bardzo, bardzo różnie, ale o tym opowiemy później. Tutaj mogę na pewno jeszcze powiedzieć, gdybyście szukali takiego modemu, to szukajcie modemu, który nie ma SIM-locka i który ma wejście na anteny zewnętrzne, bo większość modemów nie ma takiej opcji. Bardzo istotne przed taką długą podróżą jest to, aby wybrać się wcześniej do lekarza medycyny podróży i
no, wybrać sobie odpowiednie szczepienia. Jakby my nie musimy być specjalistami w tej dziedzinie, jeżeli pójdziemy do lekarza, wymienimy mu kraje, do jakich planujemy jechać, on na pewno nam zasugeruje, jakie szczepienia warto by wykonać. Ja pamiętam, ja się szczepiłam na bardzo wiele chorób, przyjęłam po prostu masę tych dawek. Na pewno szczepiliśmy się na dór brzuszny, na Japońskie zapalenie mózgu. Ja się szczepiłam jeszcze na wściekliznę, ponieważ nie miałam tej szczepionki wcześniej. Na wściekliznę są aż 3 dawki. I coś tam w gratisie było w pakietach. Ja chyba jeszcze na cholerę brałam szczepionkę, która w ogóle była tak podawana w formie płynu, że pani mi rozrabiała jakąś tam zaszetkę z wodą i to musiałam wypić. No i oczywiście WZW typu A to pokarmowe. Od lekarza również dostaliśmy całą receptę na leki, które tam się mogą nam przydać. Jako że byliśmy za granicą, tam w Azji, w tych krajach bardzo długo, po prawie pół roku, to nie przyjmowaliśmy leków na malarię wcześniej, ani podczas pobytu tam, tylko mieliśmy zapas tych leków ze sobą i dostaliśmy takie jakby polecenie od lekarza, że jeżeli coś się zacznie dziać i będziemy podejrzewać, że mamy jakieś ugryzienie i że może to być zakażenie malarią, to wtedy dopiero mamy zacząć brać te leki, ale jakby branie tych leków nie zwalnia nas z tego, żeby tam udać się do lekarza i jakby zdiagnozować to wszystko. Na szczęście nie musieliśmy wykorzystać tych leków na malarię. Chociaż pod koniec tripu Weronika zobaczyła, ile nam leków zostało i powiedziała: weź Marek, zachoruj na coś, bo zmarnujemy tylko pieniądze. Tak, bo mieliśmy bardzo dużo tych leków. Mieliśmy dużo leków takich na problemy pokarmowe, żołądkowe. Na szczęście też się... No ja połowę zjadłem chyba. No, ale takie grubsze leki jakby zostały niewykorzystane. Na pewno naszym zbawieniem były leki na alergię, bo jednak czasami mnie na przykład coś ugryzło w dżungli i te leki mi bardzo pomogły, plus dodatkowo taki spray sterydowy na ukąszenia, który też na receptę dostaliśmy. No ogólnie z naszego dołega to jestem tym chorującym, kichającym hipochondrykiem. Tak mogę chyba się przedstawić naprzeciwko Weroniki. Więc ja wiedziałem, że potrzebuję mieć szafę leków. Tak, i tych leków w sumie mieliśmy prawie 2 woreczki. Ja miałam Strunowe, tak? 2 woreczki strunowe miałam w plecaku z tymi lekami. Dużo przywieźliśmy, ale tam przez to, że mieliśmy spokojną głowę, że jak się coś będzie działo, to taki jakby pierwszą pomoc mamy z głowy. Tak, nie mieliśmy z tyłu głowy jakiejś takiej myśli, że coś nam się stanie, a nie będziemy mieli jakiegokolwiek lekarstwa na jakieś właśnie zatrucia, ukąszenia czy tego typu rzeczy. Jeszcze w przeciwieństwie do mojego męża, ja lubię w swoim bagażu mieć taki względny porządek, więc ja pakując się do plecaka, miałam rzeczy posortowane w takie różnej wielkości woreczki strunowe, co bardzo mi ułatwiło życie podczas podróży, gdyż nie musiałam Ja przepraszam bardzo, moje rzeczy też były posortowane w woreczki strunowe, tylko akurat Weronika miała je w swoim plecaku. Tak. I ja nie musiałam wszystkiego wysypywać z plecaka i szukać rzeczy, tylko wyciągałam sobie odpowiedni woreczek. Nawet jak musiałam wszystko wyciągnąć z plecaka, to było 5-6 woreczków strunowych, które później łatwo mi było wrzucić z powrotem, więc to na pewno polecam do pakowania się do plecaka. Ja po prostu za każdym razem robiłem rekonesans z swoją ekwipunką. Tak, czy wszystko jest? Czy wszystko jest, dokładnie. Jako że Marek już parę lat wcześniej był w Indonezji, to ja planując tą podróż starałam się znaleźć coś nowego, żeby jakby on podczas naszego pobytu tam też mógł zobaczyć coś, czego jeszcze nie widział. I tak właśnie pojawił się ten pomysł na Sumatrę i odwiedzenie dżungli w Sumatrze. Szukając jakichś takich informacji o Sumatrze czy przewodników, wycieczek, natrafiłam na stronę Bendiego, który finalnie został naszym przewodnikiem i to jakby on nam zaplanował cały pobyt nasz prawie 10-dniowy chyba, czy 9-dniowy
tam na Sumatrze. Tak, ja kiedyś Weronice opowiadałem, że chciałbym jakiś taki bardziej dziki trip zrobić, więc Sumatra i chodzenie po dżungli to był strzał w dziesiątkę. 9 września zaczęliśmy naszą podróż. Wyruszyliśmy z Pragi samolotem do Dżakarty z przesiadką w Doha. W Dżakarcie spędziliśmy 1 noc, aby następnego dnia odbyć swój kolejny lot na Sumatrę do miejscowości Medan i stamtąd już odbierał nas kierowca, który zawiózł nas do tej wioseczki Bukit Lawang. Tak, i teraz z mojej strony może taka pierwsza informacja. Nie kupujcie kart SIM na lotniskach. Z naszego doświadczenia wyszło, że te karty raz często są droższe, a taryfy turystyczne są też gorsze niż te takie standardowe dla lokasów, powiedzmy, ale każdy z nas może kupić kartę lokalną z lokalną taryfą, z tym, że trzeba okazać paszport, bo oni rejestrują te numery. Podróż autem z lotniska w Medan do Bukit Lawang trwała około 4 godzin i podczas tej podróży mieliśmy parę przystanków. Ogólnie pan był też bardzo miły, spełniał nasze zachcianki. Na przykład taką moją, ja miałem bardzo wielką ochotę na sok Ze smoczego owocu, z dragon fruta. Tak, to jest jedno z moich ulubionych wspomnień z mojej poprzedniej wizyty w Indonezji. Pan się zatrzymał chyba u jakiejś nawet swojej znajomej, zamówił nam wszystko i nagle z drugiej strony ulicy biegnie nas pani, bo widzi białych ludzi i chce zrobić z nami zdjęcie. Tak, generalnie biały człowiek był tam atrakcją turystyczną, więc my się tam czuliśmy jak jacyś gwiazdorzy, bo po prostu każdy chciał sobie z nami zrobić zdjęcie. Nie było to nieprzyjemne, było to bardzo zabawne. Były takie sytuacje, że byliśmy w jakimś muzeum przy świątyni, byliśmy jedynymi białymi ludźmi i większą atrakcją byliśmy my niż ta świątynia. Niż ta świątynia, tak, to było bardzo zabawne. Akurat ta pani nas pytała, czy jesteśmy z Nowego Jorku. Niestety nie rozumiała, że nie jesteśmy Amerykanami, bo chyba stwierdziła, że jesteśmy biali, to na pewno jesteśmy z Ameryki. Tak, dojeżdżamy w końcu do Bukit Lawang, idziemy. Tak, tam nas przywitał nasz przewodnik Wendy i zaprowadził nas do naszego hoteliku. Tak, droga wyglądała tak, że nagle jesteśmy powiedzmy w takiej mikromieścinie, która jest zbudowana wzdłuż rzeki. No i zaczęła się pierwsza przygoda, czyli przejść przez most, zwodzony most, jak to nazwać? Taki most Indiana Jonesa, który ledwo się trzyma, jest na linach i wygląda jakby... Lekko się buja, jak się po nim chodzi. Może nawet bardziej niż lekko i wygląda jak most z gry Tomb Raider, dosłownie. Wchodzimy do naszego małego domku. To był taki mały domek, taki domek, który wyglądał na zasadzie łóżko i obok pomieszczenie z toaletą i prysznicem. Dostajemy informację, że jeżeli będzie prąd, to prąd będzie między 19 a 2, 3 w nocy. Do rana, żeby ten wentylator, który był naszą klimatyzacją, mógł działać i żebyśmy mogli jakoś spać, więc prąd był tylko w nocy tak naprawdę. Nie mieliśmy też ciepłej wody przez cały pobyt tam, więc warunki dość spartańskie, ale było bardzo ciekawie z tego powodu. Takim pierwszym fajnym odczuciem było to, że widać było, że wszyscy są bardzo przyjaźnie nastawieni, czy starsi ludzie, czy małe biegające bobasy. Wszyscy nam krzyczeli hello, przybijali piątki. To było... Tak, ale tam nie było czuć takiego turysta portfel. Jakby nie czuliśmy, że chodźcie tu, kupcie, zobaczcie, zapłaćcie, tylko było to bardzo miłe. Oni się tylko witali z nami, machali, dzieci przybijały piąteczki i tyle. Nie czuć było takiego wyzysku, że jakby przyjechaliśmy, to musimy tam coś u nich kupić i w ogóle. Więc oni się cieszyli, że jesteśmy. Tak. Udało nam się dotrzeć do Bukit Lawang. Dalszą część naszej przygody opowiemy Wam w następnym odcinku.